Kasia Frendl z Motokajna.pl. Oto test kolejnego samochodu. Przed Wami samochód nietypowy i od razu pytanie, czy uważacie, że istnieje coś takiego w Porsche jak bieda wersja? Czy w ogóle można mieć samochód z Zuffenhausen za 230 000 złotych? Owszem, oto Porsche 718 Cayman. Już w 2015 roku było wiadomo, że dwa najmniejsze modele Porsche, czyli Boxster i Cayman, przejdą facelifting, a podczas debiutu ich nowej, już czwartej generacji, okazało się, że producent postanowił je przemianować i dodał numer 718. Oczywiście nie jest on przypadkowy, bo to nawiązanie do legendarnego samochodu wyścigowego z montowanym centralnie silnikiem, który powstawał na przełomie lat 50. i 60. i wygrywał takie rywalizacje jak Targa Florio czy Le Mans. 718 Cayman to sportowe coupé z wielkimi wlotami powietrza z przodu i bardzo szerokimi po bokach. Te piękne skrzela już pokazuję, wyglądają fenomenalnie. Z kolei z przodu ta nisko poprowadzona linia maski i taki ostrzejszy dziób niż u poprzednika dodaje tej sylwetce naprawdę takiego agresora. Z przodu mamy tu bixenony i jednocześnie światła do jazdy dziennej LEDowe. W opcji są reflektory diodowe. No, auto osadzono na 19, w tej chwili są to zimówki, a normalnie Porsche instaluje tutaj 20-calowe felgi. Przód w Porsche oczywiście robi mega robotę, ale to z boku ten samochód wygląda pięknie, nawet jak stoi. Zupełnie wygląda, jakby był w ruchu, jakby właśnie czekał na bardzo mocne naciśnięcie pedału gazu. Oczywiście największe wrażenie robi tutaj żółty kolor, który zresztą wymownie w Porsche został nazwany Racing Yellow. No i sądzę, że dzięki temu też właśnie nikt nie przechodzi obok niego obojętnie, no chyba że ma jakąś dużą wadę wzroku. Z tyłu Cayman wygląda na znacznie szerszy niż poprzednio. To zasługa czarnego pasa z lśniącym wykończeniem i napisem Porsche między lampami. Lampy te zresztą zostały też przeprojektowane i trochę jak w nowej Panamerze mają trójwymiarowy wzór, a wewnątrz są czteropunktowe światła hamowania. Cóż, jeśli istnieje coś takiego jak czynnik wow, to ten samochód z pewnością go ma. Jest minus 5 stopni, więc szybko zasiadłam w cieplutkim wnętrzu 718 Cayman. Tak wyglądają zegary tego samochodu. Prędkościomierz jest wyskalowany do 280. Oczywiście prędkość maksymalna tego samochodu to 275 km na godzinę. Nie testowałam. Tutaj przyjemność daje nawet podróż do 50 km na godzinę. Wystarczy włączyć jedyneczkę i ruszyć z miejsca. Olbrzymi obrotomierz, bardzo przydatny, uwierzcie mi. No i właśnie taki monitor z funkcjami podstawowymi auta. Możemy się między nimi przełączać dzięki temu właśnie przełącznikowi. Kilka słów o desce rozdzielczej, bo właściwie to jedyne, co tu się zmieniło, to ten design jest po prostu ładniejszy. Natomiast najfajniejsze, co można sobie wyobrazić w tym środku samochodu, to właśnie kierownica, która jest inspirowana tą z 918 Spider. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć kilka słów o nawigacji, bo tutaj generalnie dorzucono panel właśnie nawigacyjny za 7000. Jeszcze jest coś takiego jak Connect Plus i to daje mniej więcej to, że mogę sobie na przykład nawigacją sterować głosowo. Dodatkowo mam komunikaty o różnych problemach
na przykład na trasie, w czasie rzeczywistym. W tej chwili nic nie ma, jak widać. Oczywiście jest tu pełno różnych funkcji związanych z łącznością, ale to wszystko jest już znane z innych aut grupy Volkswagen. Tutaj mamy no, 3 odsłony powiedzmy takich podstawowych danych o samochodzie. Chciałam Wam pokazać, że tutaj średnie zużycie to jest 27 litrów na 100 km. Moje od zresetowania 13,9, no czyli bliskie 14. A, zapomniałabym, jest tu też audio, 150 W do dyspozycji, ale jak zapytacie mnie, jak brzmi, to odpowiem, nie wiem, bo posłuchajcie tego. Słuchajcie, samochody typu 718 Cayman raczej są oglądane z tyłu. Nie sądzę, żeby ktokolwiek, kto kupi ten samochód, jeździł przepisowo. Przynajmniej ja w to nie wierzę. Chwila spokojnej jazdy, bo chcę Wam opowiedzieć troszkę, co tam drzemie pod maską. Pod jaką maską? Oczywiście z tyłu centralnie umieszczony silnik typu Boxer, 2 litry, turbo doładowany, 4 cylindry, o mocy 300 koni. Dla tych, którzy interesują się momentem obrotowym, również dodam, że jest tu 380 Nm momentu, który jest dostępny w bardzo szerokim przedziale, na szczęście, od poniżej 2000 obrotów do nawet 4500. Zatem mamy go możliwość cały czas mieć pod nogą. Jeśli chodzi o zawieszenie, tutaj zmodyfikowano, usztywniono sprężyny. Jest troszkę inna praca amortyzatorów w stosunku do poprzednika. No, czucie jest takie, jakby zamiast sprężyn były jakieś sztywne pręty. Naprawdę tutaj najdrobniejsze kamyczki czuć na kręgosłupie. No cóż, ja jestem z tych, którym się to podoba. Aczkolwiek mam wrażenie, że to auto naprawdę zaprojektowano troszkę dla masochistów. Choć dla mnie najbardziej męczący są ci kierowcy, którzy próbują dotrzymać tempa Caymanowi. Sądzę, że czas sprawdzić hamulce. Co Wy na to? Spróbujmy wyhamować ze 100 km na godzinę. Uwaga! Hamulce na opór. Iha! Nie wiem jak Wy, ale ja miałam wrażenie, że zadziałało to po prostu w ułamkach sekund. No, szczerze powiem, większe możliwości tego samochodu w ogóle sprawiły, że dorzucono tu wydajniejszy układ hamulcowy, grubsze tarcze. Czuć to po prostu fenomenalnie. Hamulce brzytwa, moim zdaniem. Jeszcze jeden argument do tego, żeby mieć ten samochód. Układ kierowniczy tego samochodu jest czuły jak sejsmograf. Naprawdę czuć tutaj wszystko, co się dzieje na styku opona i podłoże. Auto po prostu chętnie skręca. To jest też tak przyjemne. Porsche potrafi konstruować samochody, które szybko jeżdżą po zakrętach. I ten samochód oczywiście jest wówczas przyklejony jak na superglue. Jeśli chodzi o skrzynię, no ostatnio jeździłam Panamerą Turbo z PDK, skrzynią dwusprzęgłową. Genialną. Tutaj jest skrzynia manualna, 6-biegowa, równie perfekcyjna. Skok dźwigni jest bardzo króciutki, więc szybko można zredukować bieg i cieszyć się szybką jazdą. Perfekcyjnie wchodzą te biegi. Cayman zużył mi średnio, nawet zużycie spadło, 21 na 100 km. No cóż, no, ten samochód ma 300 koni. Czym się trzeba napoić?
Zbiornik ma 64 litry, więc zasięg też przy takiej żwawej jeździe to jest około 300 km. No, dodatkowo pamiętajmy, że ta masa samochodu, około tam 1300 kg, to jest taka średnia, to nie jest ani dużo, ani mało. Tej elektroniki na szczęście na pokładzie jest nie za dużo. Ten samochód dzięki temu przypomina takie prawdziwe, rasowe, sportowe samochody z lat 80., 90. Wrażenie robi niesamowite na kierowcę. Tu po prostu chce się cały czas wciskać gaz do oporu. No i takie są skutki. No, zużycie no w tej chwili 21 nie jest aż tak tragiczne dla osoby, która chce mieć takie cacko w swoim garażu. Z przodu schowek mieści 275 litrów. Wrzucicie tu torby sportowe, nawet torba do golfa wejdzie spokojnie. Ja przewoziłam tu nawet fotelik dziecięcy. O, chcę pokazać, jak jest głęboki. Więc spokojnie się tu zmieścił. Ten niemowlęcy, oczywiście ten większy już nie wszedł. Dla chcących przewieźć jakieś drobiazgi jest też schowek z tyłu. Chciałabym Wam pokazać silnik, ale niestety jest tak zabudowany, że po prostu nie da rady. Tutaj z kolei jest dość płaski schowek, 150 litrów mieści. Jak widać, ja tutaj wożę szczotkę do odśnieżania i długopis. Na podsumowanie przytoczę myśl autora Małego Księcia. Otóż doskonałość osiąga się nie wtedy, kiedy nie można już nic dodać, a wtedy, kiedy nie można już nic ująć. I właśnie taki jest 718 Cayman. Samochód, można powiedzieć, idealny. Nie ma tu żadnych fajerwerków, nie ma tu mrowia systemu wsparcia kierowcy, często denerwująco ingerujących w jazdę. Jest tu za to mnóstwo przyjemności z prowadzenia tego samochodu. Po prostu samochód idealny. Oczywiście ma częste napady nerwowości. To jest taki typowy agresor. Ma niewyobrażalnie ciężko pracującą kierownicę, bardzo twarde sprzęgło. Również jest niewygodny, zwłaszcza przy wsiadaniu, ale ja go po prostu uwielbiam. Po raz pierwszy cena wersji z twardym dachem plasuje się trochę poniżej tej Roadstera, czyli Boxster w nomenklaturze Porsche. 230 000 płacimy za kabriolet, a 224 jedynie za bazową wersję właśnie Caymana, którym jadę. Co prawda moja testówka jest mocno doposażona i tutaj specyfikacja jest nieco bogatsza tego samochodu. 270 000 to i tak moim zdaniem nie jest dużo za pełnoprawne Porsche. Od 2016 roku, od września, od kiedy debiutowało to auto, sprzedano jedynie 30 egzemplarzy, więc naprawdę można, kupując ten samochód, mieć unikat na polskich drogach. Wiecie co? Ja chyba zacznę zbierać na swoje pierwsze Porsche. Być może mój kanał przy Waszej pomocy się rozwinie. Dajcie mi suba. Dołóżcie się kliknięciem do mojego pierwszego Caymanka. Jestem też na Instagramie.